Tu Hania i Jacek. Od ponad 2 lat w motocyklowej podróży przez Europę i Azję, z Polski do Malezji. Jedziemy głównie OFF-em i bocznymi drogami przez kraje tak egzotyczne jak Iran, Pakistan, Indie i Chiny. Będziemy jechać jeszcze długo, bo naszym celem jest podróż dookoła świata. Jesteśmy w strefie buforowej pomiędzy Indiami a Bangladeszem, na granicy Petrapol-Benapole. Przyjechaliśmy tutaj już wczoraj po południu, po kilku godzinach prawdziwego piekła na drodze. Przez 70 km jechaliśmy z Kalkuty w upale i w indyjskim korku, usiłując nie dać się zabić. Potem Hindusi potargali nam dokumenty, a Banglijczycy odmówili wjazdu naszym motocyklom. Noc spędziliśmy drzemiąc na trybunach w towarzystwie komarów i hałasujących makaków. A dzisiaj spróbujemy przejść przez granicę, by móc zwiedzić nowy, ekscytujący kraj. Zobaczcie, co będziemy musieli zrobić, by dostać się do Bangladeszu i jak zmieni się ruch drogowy po drugiej stronie granicy. 6:15. Spędziliśmy tutaj całą noc w tym ogródku. Właściwie na galerii i no i jesteśmy absolutnie zmęczeni. Było mega gorąco. Nie ma czym oddychać. Zero wiatru. Właściwie czy polałeś się wodą, czy nie, to nie miało znaczenia. A jesteśmy ciekawi, jaki jest powód odmowy przejścia granicy. Nie jest tak, że jest zabronione przejście, tylko ono jest raz zabronione, raz dozwolone, raz ludzie przejeżdżają, raz nie przejeżdżają. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego my musimy zmieniać trasę, jechać dookoła. Szczerze mówiąc, to już nam się nie chce w tej chwili wjeżdżać do Bangladeszu. Ja już straciłam w ogóle absolutnie jakąkolwiek chęć wjechania do tego kraju. W sumie nawet w nocy zostaliśmy niespecjalnie dobrze potraktowani. Kiedy próbowałam się dostać do toalety, gdzieś mi pokazali po prostu przejście w jakieś krzaki, gdzie wiem, że tutaj gdzieś musi być toaleta dla tych wszystkich ludzi. W sumie pomogła nam strona indyjska trochę. Ale dostaliśmy też w nocy jakieś dokumenty od bajkera z Bangladeszu, który nam pomaga. I zobaczyliśmy jakby, że od 1973 roku Bangladesz tak naprawdę może nie przystąpił do oficjalnego dokumentu, który pozwala regulować ruch na podstawie karnetów, ale respektuje te karnety i można na ich podstawie wjechać do Bangladeszu. Także nie wiem, dlaczego nam odmówili. Dostaliśmy też zdjęcie karnetu bajkera, który przeszedł tędy w maju. I no, służy jakoś jego karnet. Także zobaczymy, jak to się potoczy. Wczoraj jeszcze dostaliśmy jedzenie tutaj od jednego żołnierza, ale dzisiaj zostaje nam do jedzenia już tylko woreczek z bakaliami. Także trzymajcie kciuki, żeby szybko nam poszło. Permission ছাড়া no going. No going. Why? Why? Tell me why. Granica się już otworzyła na dobre. Przyszedł jakiś gość, który powiedział no, India, India. Sytuacja jest taka, że galeryjka się zapełnia i tutaj jest coraz więcej ludzi. Będziemy szli za chwilę do środka dowiedzieć się czegoś konkretnie, ale wygląda w tej chwili to tak. Minęła godzina 7, czyli granica jest już absolutnie otwarta. Pot się z nas leje. Pot się z nas leje, jesteśmy totalnie mokrzy i zgrzani. Idziemy podjąć następną próbę, zanim Bangladesz nas zniechęci całkowicie do siebie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie i dowiedzieć się, jeżeli nam odmówią, to dlaczego odmawiają. Tak, żebyście wszyscy wiedzieli, czy jest w ogóle szansa przekroczyć tą granicę, czy nie. No bo to o to chodzi. Ja już nie mam nadziei za dużo. Ja. Ale no ostatnią próbę podjąć trzeba, bo to tu spędziliśmy noc, żeby jeszcze raz spróbować.
অন অফ করেন হ্যাঁ পরে যান বসেন এখানে বসেন বসেন Please speak English. We don't understand Bengali. Why you are? আচ্ছা, আমার স্যারকে আমি জানাই This is arrival. হ্যাঁ 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 স্যারকে আমরা জানাই এদিকে আসেন আমরা স্যারকে জানাচ্ছি হ্যালো আমার স্যারকে জানাচ্ছি This is arrival. প্লিজ স্পিক ইংলিশ Please speak English, okay? স্পিকিং আপনি এখানে একটু দাঁড়ান আমি আমার পথ প্লিজ থেকে আমি জানাচ্ছি স্পিক ইংলিশ অফ করেন ক্যামেরাটা অফ করেন হ্যাঁ এই একটু অপেক্ষা করেন রাইট একটু অপেক্ষা আমার স্যারকে জানাই। ওকে Hello, how are you? Good, but we slept on the steps outside. Temperature is also very high. Yes, it is. Both you are sweating. Yes. Then come with me. Okay, but please. No i walczymy. Oni nam mówią o tym, że Bangladesz nie podpisał konwencji, na mocy której funkcjonują karnety, a my im, że przecież na tej granicy podbili karnet motocykliście kilka tygodni temu. Oni znowu swoje, a my im Blade sekretarza z 73 roku. I wiecie co? Byliśmy na dobrej pozycji, bo oni czytali nam tekst z jakiegoś zrzutu ekranu, nie potrafiąc podać jego źródła, a my pokazywaliśmy im zdjęcie oficjalnego dokumentu, na mocy którego powinni nas No wpuścić. stamp, no signature, Look at that. nothing. This is official document from your National Board of Revenue, right? It's a event of 1973. Yes. It's a long ago. Okay, this is something new. That was just screenshot, right? Bangladesh has not been a signatory to the said convention. Yes, Okay. but this was the document from 53 and your national revenue changed it in 73. 73. This is older than this Yes. one. আমি তো ওনারা বেড়াতে এসছে ওনারা একটা মানে দে উইল ভিজিট আ কান্ট্রি হ্যাঁ দে উইল নো অ্যাবাউট আওয়ার কান্ট্রি ইটস আ ভেরি গ্রেট অপরচুনিটি ফর আস বাট আই নো এভরিথিং বাট উই আর কনফাইন্ড ইন Under- দ্য ল 1973 যে একটা দেখাচ্ছে এটা একটু প্রোভাইড করেন তো প্লিজ প্রোভাইড ইউর দ্যাট ডকুমেন্ট টু দিস নাম্বার Okazało się, że to, co oni nam pokazują, to jest jakiś screenshot z jakiejś strony, nawet nie wiem jakiej, nie ma podanego adresu, w którym jest napisane, że Bangladesz nie jest częścią tej konwencji, która za karnety odpowiada. No ale my im na to pokazaliśmy dokument z 73 roku od nich naczelnego custom officera, który mówi, żeby respektować te karnety. No to się trochę tak zaperzyli i teraz chodzą i szukają dokumentu, który powie, że jednak nie należy nam przejazd z motocyklami. This is the restricted area. Camera is not allowed this area. This is the restricted area because the immigration area. Kamera jest w kasku. Robię update sytuacji. Jest za 10:08. No i generalnie zaczyna się następny festiwal powodów, ściemniania i nawet nie wiem jak to nazwać. Sorry? Blood name. Yeah, okay. Sytuacja jest taka, że jeżeli mamy nie wjechać, czy też jeżeli to jest niedozwolone, no to nie wjeżdżamy. Nie ma żadnego problemu. Tylko potrzebujemy informacji, że oni tego nie respektują. Damy tą informację innym, nie będą przyjeżdżać. Myśmy przyjechali, bo tą granicę można przekroczyć. Więc jak Jacek tutaj do Was mówił do tego kasku, to podszedł jakiś tutaj żołnierz i mówi, żeby mu wpisać YouTube'owy login. Wpisaliśmy YouTube'owy login i teraz wszyscy żołnierze oglądają nasze filmy. No i fajnie, bo o to chodzi, żeby oglądali, nie? Siedzimy, nic się nie dzieje.
9:05 dokładnie. Siedzimy dalej w tym samym miejscu. Siedzimy dalej w tym samym miejscu. Mówiliśmy się co prawda, że do 9 będziemy siedzieć, ale pojawiły się jakieś nowe pytania do nas, typu gdzie będziemy spać, zrobi nam zdjęcie i wydaje się, że jest jakaś komunikacja z tym głównodowodzącym. No i może nas puszczą. Generalnie jesteśmy masakrycznie zmęczeni. Zjedliśmy wtedy w tej chwili 2 takie małe sandwicze, którymi nas poczęstowali. A z dobrych wiadomości mamy wentylator, bo tego nam brakowało całą noc. Siedzieliśmy i patrzyliśmy, jak kolejne osoby przechodzą przez urząd celny, dźwigając torby, tobołki i zawiniątka. Niektórych zatrzymywano do kontroli, inni szybko przemykali do wyjścia. Urzędnicy w tym czasie pojawiali się i znikali, dzwonili gdzieś, a potem się naradzali. W końcu kazali nam przejść do stanowiska imigracyjnego, gdzie wypełniliśmy wnioski wizowe. Wiza kosztowała $49, ale tę opłatę można było zapłacić tylko w banglijskiej walucie taka. Dlatego Jacek został na granicy, a ja w asyście urzędnika poszłam do kantoru po stronie Bangladeszu. Otrzymaliśmy wizy i zostaliśmy poprowadzeni na pięterko. Tutaj był komputer, na którym napisaliśmy wniosek do wysokiego komisarza o wpuszczenie nas i naszych motocykli do Bangladeszu. We wniosku trzeba było podać dane naszych pojazdów, trasę, którą chcemy przejechać i granicę, którą będziemy opuszczać Bangladesz. Następnie dokument został wydrukowany i rozpoczęliśmy jego skanowanie. Dostaliśmy jedzonko właśnie. Tak wygląda. Ryż z jajkiem i z kurczakiem. Jeszcze nie dostaliśmy łyżek, ale łyżki są w drodze. Jest 13:24. Na tej granicy jesteśmy już 23,5 godziny. Kserujemy bardzo dużo dokumentów. Piszemy różne oświadczenia. Ogólnie rzecz biorąc, muszę powiedzieć, że mamy dobre życie. Po pierwsze, dostaliśmy przed chwilą obiad, po drugie, zostaliśmy pozostawieni sami sobie w biurze Customs Office, jedynym pomieszczeniu na tej granicy, w którym jest nade mną klima. Więc siedzimy sobie w komfortowej temperaturze, zostaliśmy sami, czekamy na następnego oficera. Ten, który nas obsługiwał, miał zmianę od 6 do 2 i teraz poszedł do domu. Teraz przyjdzie następny. No i miejmy nadzieję, że będzie już trochę wprowadzony w arkana tego, co tutaj się wydarzyło. A co się wydarzyło? Skanowaliśmy za pomocą naszych własnych telefonów komórkowych dokumenty. Raz po to, żeby pan je wydrukował, a drugi raz skserowaliśmy to, co wydrukował, ale to naprawdę wszystko, łącznie z dowodem rejestracyjnym, prawem jazdy międzynarodowym. No każdy dokumencik, wiza, paszport, karnet, pierwsza strona, druga strona, strona z pieczątką wyjazdową, no wszystko. No więc wszystko to zeskanowaliśmy do jednego pliku, to jest bardzo ważne, do jednego pliku i ten jeden plik został wysłany do High Commissionera kogoś tam. Niestety źle trafiliśmy z timingiem, bo trafiliśmy w czas modlitwy i ów High Commissioner udał się na modlitwę, a my musimy poczekać, aż wróci z meczetu, bo wtedy dostanie maila i wtedy go przeczyta. Źle trafiliśmy z timingiem. Spędzamy tutaj 24 godziny i nie trafiliśmy z timingiem. Na razie naprawdę jest mi tu dobrze, mogę tu nawet trochę odpocząć, nogi mam na stole, biuro jest całe nasze, nie musimy się niczym przejmować, internet mamy, jesteśmy nakarmieni, napojeni, mamy wszystko co trzeba. Taka złota klatka. A czeka na nas Daka. Jest 15 po drugiej, sytuacja się zmieniła, albo może się nie zmieniła, tylko my nie wiedzieliśmy o wszystkim. No a w tej chwili jest tak, że Karnetu nam nie podbiją oraz nie chcą nam dać żadnego dokumentu, który by nam pozwalał podróżować własnymi bajkami. Więc uparliśmy się, że albo coś nam dadzą, albo nam podbiją karnet, inaczej stąd nie wychodzimy. Więc się roześmiali i poszli gdzie indziej dywagować, znowu nas zostawili tutaj samych, no i poszli się naradzać, co zrobić. Czyli tak w dużym skrócie skopiowali wszystkie nasze dokumenty, mają wszelkie dokumenty, które mamy, od
karnetów, przez paszporty, przez prawa jazdy, dowody rejestracyjne, no wszystko, co tylko można mieć, co mamy ze sobą. Cały czas nam mówili, że to specjalna zgoda jest właśnie wydawana, no ale okazało się, że chyba żadnej specjalnej zgody nie ma, tylko skompletowali dokumenty. Więc oni mają wszystkie dokumenty, a my na razie żadnego. Ale my się nie damy. Już nas znacie trochę, więc wiecie, że nie damy się i uparci jesteśmy, więc wysiedzimy sobie tutaj ten dokument. Ostatecznie wszystko skończyło się dobrze. Urzędnicy przygotowali umowę pomiędzy, uwaga, Urzędem Celnym w Benapol, a podróżnikami Hanną i Jackiem. Napisano, że urząd zgadza się na nasz wjazd do Bangladeszu, a my zobowiązujemy się do wyjazdu motocyklami w ciągu 30 dni. Umowa została wydrukowana na papierze wartościowym i podpisaliśmy ją. Ten dokument także nie był dla nas. Miał zostać na granicy. W biurze nie było kopiarki, więc zeskanowaliśmy umowę telefonem. Urzędnicy wydrukowali dla nas kopię, ale nikt jej nie podpisał. Jedyny podpis, który uzyskaliśmy po pół godzinie nacisków, to poświadczenie zgodności kopii z oryginałem. To nam wystarczyło. Mieliśmy papier, który mówił o zgodzie na tymczasowy import, a z tym już można podróżować. Which way? Here? This way, yeah? Okay, and? Mam nadzieję, że oni nie próbują sprawdzać motocykli teraz, bo chyba ich zjem. To ja za tobą, kotku. Dobra. W ogóle nie mam równowagi, więc... Aha. Then? Czekaj. Thank you, bye bye. বলছিলাম এটা তো বলছে আদেশ দিয়ে দিছে আমাদেরকে অফিসার আদেশ দিয়ে দিছে যে এটা স্ক্যানিং করে দিবা No way. This is next 1 hour to repack this. Sir, this is... Poczekaj. We are already cooked. This is traveler stuff. প্লিজ নাও দিস টাইম প্লিজ স্ক্যানিং প্লিজ I am It's not possible. Sorry, it's not possible. You had time. Granicę mieliśmy opuścić drogą pieszych, przez urzędy. Jeszcze przed właściwym wejściem do budynku zatrzymano nas do skanowania bagaży. Trudno było zgodzić się na to, zwłaszcza, że kontrolować bagaż miał celnik, który wcześniej siedział z nami w biurze przez długie godziny. Zostały nam niestety już tylko 2 godziny do zmroku, a oni sobie tutaj przypomnieli, że muszą zeskanować nasze bagaże. I to przypomniał sobie gość, który siedział z nami długo. I... Go. No, good. Bye bye. Dużo ludzi nas nagrywa, ale generalnie cieszą się chyba, że jedziemy. My też się cieszymy. I co teraz? Przez urząd? Ja nie wiem, chyba tak. Chyba przez urząd, ale czas. Bye bye. Ciekawe, czy przez Bye, bramkę bye. będziemy musieli przejechać. Powstaje dla nas specjalna aranżacja przestrzeni. No. Zmieścisz się tam? Tak. On, wiesz, każe nam skanować bagaż, ale nie ma takiej opcji. Okej. No. No. You had a 24 hour for that.
picture. Sorry? Just take a picture. Yes. Bike. Okay, no problem. Where? Here? Here? Ale procedury. A wysłałam mu zdjęcia. Ale Armagedon. Podjedź do mnie tutaj. Zrobimy A on sobie chciał razem, nie? jedno po drugim. A, chciał, jedno wiesz? po drugim, okej. Tak. No. No. It's okay. Tak. Hania. Good? Okay, good to go. Thank you. Ready? Bye bye. Czekaj. It's okay, it's okay. It's okay, leave it, it's okay. Goodbye. Okay. Wow. Tu jeszcze są zadania na równowagę. Można tam? Nie bardzo. Do you know me? Yeah. Can we go? Co tam było? Paszport? Tak. Jestem. Dobra. Bye bye. Thank you, bye bye. Bye bye. Bye bye, thank you. Bye bye. To aż wszyscy wstali normalnie. A powiem Ci, no tu są ćwiczenia, naprawdę. Sorry? Check what? Luggage not possible. Are you from Bangladesh? Then we are done everything. We are done. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. We are done. Listen, I'm bold. Ale czad. Oni sobie po prostu robią zdjęcia, fotografują się, selfiki lecą. Niesamowite. Good. It is very hard to leave this border. We have to stay here for the night. Nobody wants us go. Yeah, yeah, very hard. Yes, yes, very hard. Okay, thank you. Okay. Bye bye. All the best. All the One best. check was there. Okay. All the best for everybody. Thank you. Thank Bangladesh. you. Woo! Woo! Welcome Bangladesh. Welcome! Wydostaliśmy się, jesteśmy w Bangladeszu. Tak, tak. Ale cudownie. Czy coś się zmieniło? Kotku, muszę ci przybić piątkę na środku skrzyżowania. Tak. Okej, jadę. Jadę. Jest, zrobione. Tak jest. After you. After you, after me. No ta końcówka była po prostu zaskakująca. No, Takie fanfary, jakie tam były. Niesamowite. Wszyscy się ucieszyli, że w ogóle przejechaliśmy. tak. A w ogóle nie wiem, czym kiedyś ktoś odmówił skanowania torebek. Wątpię. Generalnie chyba nie mieli z nami lekko. Spędziliśmy na granicy 27 godzin.
wybite. Jest 17, no? Tak. I właściwie ja uważam, że weszliśmy tylko dzięki Twojej niezłomnej wiarze w to, że wejdziemy, bo ja wczoraj w nocy straciłam w ogóle ducha. Jak oni wszyscy poszli do domu, ja stwierdziłam, no dobra, no prześpimy się do rana, rzeczywiście nie ma sensu nigdzie jechać. Rano ruszymy z powrotem i tyle z tego będzie, z tego Bangladeszu. Już zaczęłam myśleć nad planem B, że może jakiś Sikkim, może znowu Arunachal pojedziemy, do tej Meghalai, Nagalandu. Ale w sumie nie miałam ochoty wracać do Indii. Natomiast Ty z Twoją niezłomną wiarą w ogóle po prostu stwierdziłeś, że wjedziemy i tak na pewno. Wiedziemy, tak. Ja wiedziałem, że wjedziemy. I co myślimy, że dlaczego nam się udało? No ja myślę, że udało nam się bardzo dużo z powodu tego, że oni widzieli, że nagrywasz. O tu uwaga, bo myślę, tu że dziwne tak. dziury są. Tak. Dużo z powodu tego, że widzieli, że nagrywasz, dużo też chyba z powodu tego, że widzieli, że nie odpuściliśmy. Tak, bo oni chcieli nas zmęczyć na początku. Ale wiesz co, oni mają jakby swój stan świadomości, a my mamy swój. No i tyle. No, ważne, żebyśmy się gdzieś spotkali w tym wszystkim, nie? Tak, właściwie wypuścili nas na chyba najlepszą porę, bo jest 5:23, czyli super pora na jechanie, jeszcze nie jest ciemno. Było już tak późno, że zamiast do Daki postanowiliśmy dojechać do Kulmy. Czyli przed nami było tylko 95, a nie 220 km. Co i tak w Azji trzeba uznać za ambitny dystans. Jest szansa, że dojedziemy do tej Kulny. Robię Ci miejsce. Dobra, mam. Jedziemy dalej. O, jesteś poprawny. Dobra. Ale ja nie mam nawigacji ustawionej w ogóle. Ja również. To myślę, że musimy się za niedługo zatrzymać tutaj. Tak. Dobra, może z tej strony? Miniemy wóz. Ale jest inny kraj od Indii, nie? Od razu to widać. Tak. Przede wszystkim pojawiły się czapeczki muzułmańskie i te takie charakterystyczne salwary długie. Zobacz, że śmieci nie ma. No nie ma, to prawda. I mało kto Nie ma trąbi. śmieci. Tu jest ołtarz. Tak, tu jest normalna modlitwa. Jest jak w Beludżystanie, prawda? Beludżystan. Tak, Nie, jak w Beludżystanie. No, Tutaj jest bardzo podobnie, gdzie tylko się zatrzymamy, to od razu są otwierają. tak. Okej. Thank you, bye bye. Właśnie się wracamy do skrzyżowania, bo nawigowanie bez internetu jest takie trochę trudne, bo dróg jest co najmniej kilka, ale podobno różnej jakości, a teraz po zmroku przy tym ruchu wolelibyśmy pojechać jakąś większą, żeby mieć spokój. Ruch drogowy tutaj jest, tak jak mówisz, dużo trudniejszy. Muszę przyznać, że ta droga wymaga bardzo dużo uwagi, ale spróbuję Wam opowiedzieć o tym. Powiem Ci, nie wiem jak Ty możesz składnie mówić na tej drodze. To, co mnie sprawia szczególną trudność, to są w ogóle nieoświetlone wozy na poboczach i nieoświetloni rowerzyści. O ile rowerzysta zwykle jest wąski,
O tyle te wozy bywają szerokie i zabierają dość dużo miejsca, o tak jak tutaj ten, prawda? Jak ja sobie lecę trochę szybciej, to ja po prostu nie widzę tego wozu. Jeżeli z naprzeciwka jedzie coś szeroko, na przykład ciężarówka, to ja zaczynam nie mieć się gdzie schować. I to jest dla mnie jakby duży problem. O, tutaj Proszę. czołóweczki. No i jeszcze jest jedna rzecz, te wozy same siebie wyprzedzają. Bo ten, kto ma mocniejsze pedały, ten jedzie szybciej. No i druga rzecz, która tutaj występuje, to jest młodzież z fantazją, czy też w ogóle bajkerzy z fantazją, zwykle z pasażerem, poruszający się bardzo szybko, wymijający nas bardzo blisko. Podobna rzecz była w Pakistanie, ale chyba nie aż tak bardzo. W każdym razie nie ma tutaj takiego wolnego ruchu jak w Indiach, tylko zdarzają się te petardy takie sunące bardzo szybko. A poza tym jesteśmy chyba przyzwyczajeni. Azja jak Azja. No i nie ma co być zdziwionym. Trzeba jechać szybciej niż inni, żeby nie stwarzać niebezpieczeństwa bycia wyprzedzanym.